Najważniejsze wydarzenia z 10 kwietnia 2025 roku. Ukraina oskarża Chiny o wsparcie Rosji w konflikcie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie siły zbrojne zidentyfikowały ponad 150 chińskich obywateli walczących po stronie Rosji w konflikcie na Ukrainie. Chiny stanowczo zaprzeczyły tym zarzutom, twierdząc, że wszelkie działania ich obywateli mają charakter prywatny i nie są wspierane przez rząd. Oskarżenia te wywołały zaniepokojenie w społeczności międzynarodowej, które wezwały do większej przejrzystości w tej sprawie. Obecność zagranicznych bojowników może skomplikować trwające wysiłki na rzecz negocjacji pokojowych i zwiększyć ryzyko eskalacji konfliktu. Sytuacja ta podkreśla złożoność globalnych sojuszy i może wpłynąć na relacje dyplomatyczne między Chinami a Zachodem. Dalszy rozwój wydarzeń będzie kluczowy dla zrozumienia pełnych implikacji tego incydentu. Decyzje taryfowe USA wstrząsają globalną gospodarką. Prezydent Donald Trump ogłosił 90-dniowe wstrzymanie podwyżek taryf celnych dla większości krajów, z wyjątkiem Chin, gdzie taryfy na towary wzrosły do co najmniej 125%. Decyzja ta jest częścią strategii mającej na celu zrównoważenie relacji handlowych i ochronę amerykańskiego przemysłu. Posunięcie wywołało natychmiastowe reakcje na światowych rynkach finansowych z zauważalnymi wahaniami indeksów giełdowych. Inwestorzy wyrażają obawy, że nowe taryfy mogą prowadzić do wzrostu cen dla konsumentów i pogorszenia stosunków z kluczowymi partnerami handlowymi, szczególnie z Chinami. Ekonomiści ostrzegają, że długotrwałe utrzymanie tych taryf może spowolnić globalny wzrost gospodarczy, zwłaszcza w krajach zależnych od eksportu do USA. Z drugiej strony administracja USA twierdzi, że działania te są niezbędne do skorygowania nierównowagi handlowej i wspierania lokalnych przedsiębiorstw. Niektórzy analitycy widzą w tym szansę dla amerykańskich producentów, choć krótkoterminowe skutki pozostają niepewne. Ostrzeżenia ekonomistów i ryzyka makroekonomiczne, ryzyko stagflacji. Słabe dane z rynku pracy, m.in. rewizje, liczby nowych miejsc pracy oraz spadające wydatki konsumentów zwiększają obawy przed połączeniem stagnacji gospodarczej i inflacji. Globalne spowolnienie. MEW prognozuje spadek tempa wzrostu PKB USA do 2,2% w 2025 roku, głównie z powodu zaostrzenia polityki fiskalnej i spadku konsumpcji. Globalny wzrost gospodarczy ma wynieść 3,2%, ale Chiny, Indie i Rosja odnotują spadki produktywności. Dług publiczny USA przekroczył $35 bilionów, a gospodarstwa domowe zwiększyły zadłużenie na kartach kredytowych do 1,14% bilionów USD, co rodzi ryzyko załamania finansowego. Sudan złożył pozew przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, oskarżając je o naruszenie konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa poprzez wspieranie sił szybkiego wsparcia RSF w Darfurze. RSF jest oskarżane o dokonywanie aktów ludobójstwa wobec ludności Masalit. Zjednoczone Emiraty Arabskie odrzuciły te zarzuty, określając je jako bezpodstawne i motywowane politycznie, oraz podkreśliły swoje zaangażowanie w działania humanitarne w Sudanie. Sprawa ta uwypukla złożoność międzynarodowych sojuszy w konfliktach regionalnych i może mieć dalekosiężne konsekwencje dla globalnego bezpieczeństwa. Proces w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości może ustanowić precedens w kwestii odpowiedzialności państw za wspieranie grup paramilitarnych. Wynik sprawy będzie obserwowany przez organizacje międzynarodowe i rządy na całym świecie.